No cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny rejs, tym razem do malowniczej dzielnicy w Stambule, która nazywa się Ortaköy. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Słuchajcie, fajna sprawa, bo pływamy sobie promami, jest tutaj naprawdę multum tych promów, pływają dosyć często. Można wszystkie okolice tutaj przy Bosforze odnaleźć. Wykorzystujemy do podróży kartę Istanbul, która nam ułatwia bardzo podróżowanie. Przemieszczamy się z jednego punktu w drugi punkt. Jak nam głów nie urwie, to dotrzemy. Nie urwie. No nie wiem. Trochę wieje. Troszkę. Troszkę wieje. Teraz będzie próba mikrofonu. Zobaczymy, jak to działa wszystko. Ale wreszcie wyszło nam słoneczko. Dzielnica Besiktas. Część pasażerów wysiada, my płyniemy troszeczkę dalej.
Spacerujemy teraz po parku w Beskitas. Park publiczny, położony na wzgórzu, z pięknym pałacem osmańskim z lat 80. drugiej połowy XIX wieku. Fajna miejscówka, chill out. Miejscowi z dziećmi, z rodzinami na kawkach, w kawiarenkach przesiadują. Czyściutko, przyjemnie, piękna pogoda. Zobaczcie, jesteśmy przy naszym hotelu. Hotel Ritz. Taki żarcik. To nie jest nasz hotel. A tak na serio wysiedliśmy z autobusu. Staraliśmy się dojechać jak najbliżej pałacu Dolmabahce. Troszeczkę za daleko dojechaliśmy, ale za to mamy piękne widoczki. Już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda z góry. To jest chyba stadion BJK. No to trzeba sprawdzić na mapie. Słuchajcie, jesteśmy teraz pod pałacem Sultana w Dolmabahce. Jest to obecnie muzeum ze zbiorami sztuk, z pięknymi dywanami. Są tutaj dzieła kaligrafii. Przepiękna brama, zobaczcie, jak ślicznie to wygląda. Bardzo dużo turystów, ale wszędzie tutaj przed takimi atrakcjami jest pełno ludzi. Tam na wprost jest kasa biletowa, kolejka szybciutko idzie.
Dzisiaj piękna pogoda, wszystko to inaczej wygląda w słoneczku. Chociaż jesteśmy bardzo blisko wody i wiatr cały czas jest silny. Słuchajcie, jesteśmy teraz pod wieżą zegarową przy Pałacu Dolmabahce. Wieża ta ma 27 metrów wysokości. Ściany są wykonane z ciosanego kamienia, a podłoga jest marmurowa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Muszę się schować troszeczkę od słonka, żeby nie świeciło nam tutaj w kamerę. Znajduje się ona bardzo blisko właśnie wejścia do Pałacu Dolmabahce. Po drugiej stronie ulicy, od Pałacu Dolmabahce, mamy stadion BJK. Słuchajcie, jest to jedyny taki obiekt na świecie, jedyny stadion, z którego widać dwa kontynenty, Europę i Azję. Kolejny dzień w świetnej restauracji w Stambule, którą Wam wczoraj tutaj już polecałem. Zobaczcie, co dzisiaj za pyszności dostaliśmy. Tak, jest i warzywka są, jest mięsko. Fajnie. Ja dostałem ayran, a Monika wzięła dla siebie herbatkę. Wygląda
świetnie i na pewno smakuje jeszcze lepiej, uwierzcie mi. Za każdym razem odkrywamy nowe smaki. Jest naprawdę świetnie. Także zabieramy się do roboty. Smacznego. Ale smaki. Jeszcze się nie skusiłem wcześniej na Iron. Ten jogurcik jest taki troszeczkę rozwodniony. Delikatny posmak taki soli, ale bardzo orzeźwiający. I tłumi ostrość tej papryki. W takim właśnie kubeczku. Pięknym. Peronlarda bulunan sarı çizgiyi geçmeniz. Attention please. For your own safety, stay behind. Cześć, kolejny dzień. Dzisiaj podróżujemy tramwajami, autobusami. Słuchajcie, chcę Wam troszeczkę pokazać, jak tutaj można łatwo się poruszać środkami transportu publicznego. Wystarczy mieć taką kartę, słuchajcie. Jest karta Istanbul Card, którą można doładować na każdym przystanku. Praktycznie na każdym przystanku są takie maszyny. Trzeba tylko zeskanować kartę, wrzucić jakiś tam banknot do maszyny i ona się automatycznie doładowuje. Bardzo łatwo jest podróżować, mówię, tramwajami. Jest bardzo dobrze rozwinięty ten transport publiczny. Co tu więcej mówić? Tanio, przyjemnie i szybko. Patrzcie, tu są takie brameczki, teraz musimy przez tą brameczkę przejść, żeby wyjść z przystanku tramwajowego. O, i możemy sobie tak śmiało. Przechodzimy przez brameczki. Tutaj mamy czytniki kart. Żeby wejść na przystanek tramwajowy, trzeba kartę przyłożyć w te miejsce. Ona tutaj szczyta, ile mamy pieniążków. Jeśli mamy wystarczającą ilość środków na karcie, możemy śmiało przejść przez bramkę i czekać na transport. A teraz idziemy na spacer. Troszeczkę się ochłodzimy, bo dzisiaj jest troszkę gorąco. Idziemy w stronę wody, a tutaj zawsze wiaterek wieje od wody, tak więc jest tutaj przyjemniej. Wędrujemy uliczkami dzielnicy Balat w poszukiwaniu kolorowych schodów. Takie miejsce instagramowe, tam ludzie robią sobie fotki. Prawdopodobnie poza pięknymi uliczkami i tymi schodami nic tutaj takiego ciekawego chyba nie będzie. Ale dla tej dzielnicy, dla tych uliczek naprawdę warto tutaj przyjechać. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ale ładnie. O, znaleźliśmy schody, słuchajcie. Bardzo szybko. Nie było to trudne. Chyba nie ma zbyt wiele osób. Może nawet my zrobimy sobie zdjęcie, Monika. O. Fajna miejscówka, fajne uliczki ogólnie. Górki i górki. Raz pod górkę, raz z górki. Przed przyjazdem do Istambułu wskazane jest potrenować troszeczkę. Trzeba kondycję mieć dobrą, żeby tutaj spacerować.
Kamil, se starano daj kawał. Naprawdę malownicze. Malownicza okolica, fajne budyneczki. No i nie tylko takie piękne te budynki, ale także troszeczkę podniszczone, bo zobacz jak tu się wszystko sypie. A my teraz po prostu pospacerujemy po tych uliczkach. No dzisiaj cieplutko. Troszkę mam zadyszkę. Któryś to dzień z rzędu. Tyle kilometrów w nogach. No ale nie żałuję. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Stambuł jest śliczny. Nie wiem ile razy to powtarzałem, ale powiem jeszcze raz. Naprawdę warto tu przyjechać. Gel. Gel. Uważaj. Gel. Gel gel Tak się jeździ po Stambule, na styk, Serbest gel. żyletka. Sen oraya bak. Serbest bura serbest abi. Gel abi burada serbest. Gel kaldırma gitmedi abi. Buraya serbest abi. Stamtąd też idą. Buraya dikkat et abi. Gdzie? Ha şeymiş, Meryem Hanım motoru. Same. Latte. 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 Yes. Aksen iki. Dora Ares.
Chodź, podejdziemy tam szybko. Fajnie, nie? Taki klimacik, siedzą sobie panowie, herbatkę spili. O, kot na aucie. Błądzimy troszkę po tych uliczkach Balad. Powiem klimatycznie, no specyficzne te uliczki tutaj są. Troszkę porozwalanych tych domków, poniszczone domki, drugie odświeżone, pomalowane. No ogólnie kolorowo, no. Kolorowo. Mówię, poza tymi schodami i tymi uliczkami, no tutaj nie ma co oglądać. Zapuszczamy się głębiej w jakieś uliczki. Idziemy tak naprawdę bez celu. Pełno sklepików. Co prawda różni się to mocno od tego miejsca, gdzie my mieszkamy na Fatih. Jest tam zdecydowanie więcej ludzi, więcej handlarzy, więcej wszystkiego, no. Flagi wszechobecne. Mówią, że jak jesteś w Turcji i nie widzisz gdzieś w promieniu zasięgu wzroku flagi tureckiej, to znaczy, że nie jesteś w Turcji. No i to prawda. I to prawda, no wszędzie są flagi dookoła. Tutaj może być. Przejście pod ulicą. Tu wszędzie się wszystko sprzedaje. Może walizkę na podróż. Ale to na bazarze możemy znaleźć. $590, 600 za taką walizkę, tak? 620. 600 lirów tureckich. Umęczeni, styrani, ale szczęśliwi. Zakupy zrobione, shopping się udał, słuchajcie. A wbrew pozorom wydaliśmy, a zresztą, kogo to obchodzi? No, mówią, że Turcja jest tania. Przyjedziecie, zobaczycie sami, jak to wszystko wygląda. Ale piwo musi być, bo piwo to moje paliwo. Także zdrowie wszystkim. Ładnie, fajnie, wszystko super wygląda.
Ładnie kolorowo, elegancko. Only drink. Thank you.